Cześć, jestem Łukasz i ponownie witam Was w Akademii Horusa. W dzisiejszym odcinku wracamy do Was z tematyką związaną z materiałami odblaskowymi. W pierwszym odcinku opowiedzieliśmy Wam o tym, jak zbudowane są materiały odblaskowe, jaka jest ich geneza powstania. Sami sprawdźcie, co w dzisiejszym odcinku przygotował dla Was Piotr Głowski, nasz główny specjalista z działu materiałów odblaskowych. Zapraszam. Wracamy dzisiaj do tematu związanego z materiałami odblaskowymi. Przy naszym pierwszym spotkaniu opowiedziałeś nam, skąd się w ogóle wzięły materiały odblaskowe, jak są zbudowane, w jaki sposób działają. Powiedz, o czym dzisiaj porozmawiamy. Dziś chciałbym powiedzieć o kryteriach doboru materiałów odblaskowych oraz ich podziale. Może krótki wstęp. Materiały odblaskowe, jak każda tkanina, są wrażliwe na konserwację. Każde pranie, kontakt z wodą czy środkami piorącymi, jak również procesy tarcia, które zachodzą w bębnie pralki, wpływają na to, że ich odblaskowość spada. Tym samym zmniejsza się ich jakość. Skupiamy się tutaj głównie na odzieży roboczej, a jak wiemy, to jest bardzo ogólne pojęcie, bo w każdej branży ta odzież jest inna i tak samo materiał odblaskowy, jaki trzeba do niej dobrać, musi być różny. Właśnie, jeden rodzaj odzieży będzie nazywany potocznie lekką czy letnią, ponieważ gramatura wierzchnia nie przekracza 200 gram. Druga będzie wykonana z solidnego materiału, bo ma wytrzymać 1,5 roku użytkowania. Następna będzie dedykowana do strażaków, górników, hutników, elektryków czy osób, które pracują w strefach zagrożonych wybuchem, a w niektórych przypadkach wystarczy sama kamizelka odblaskowa. Odwołując się do zasad zwykłej logiki, to niezależnie od tego, w jakich warunkach zewnętrznych taka odzież jest używana, należy ją prać i konserwować, prawda? Oczywiście dla jednego rodzaju odzieży wystarczy pranie w warunkach domowych, dla innej musi być wykonane pranie chemiczne, a dla jeszcze innej pranie przemysłowe. Powiedz zatem wprost, czy materiał odblaskowy 3M Scotchlite, który oferujemy naszym klientom, spełnia te wymagania? Jak najbardziej. Materiały odblaskowe Scotchlite są tak skonstruowane, mają takie właściwości, że do każdego typu odzieży można dobrać materiał odblaskowy tak, aby przez cały okres użytkowania tej odzieży w różnych warunkach niezawodnie pełnił swoją funkcję. Pełnił swoją funkcję, czyli jak rozumiem zapewniał i widoczność, i bezpieczeństwo pracowniczą. Tak, to przede wszystkim. Dobrze, a powiedz, w jaki sposób najlepiej dobrać właśnie taki materiał odblaskowy do odzieży, jaka będzie użytkowana? Aby dokonać dobrego, optymalnego wyboru, czyli z jednej strony nie przepłacać, a z drugiej strony mieć pewność, że podczas procesu konserwacji materiał odblaskowy się nie uszkodzi, trzeba wziąć pod uwagę kilka kryteriów. A jakie to kryteria będą? Pierwsze kryterium to jest, jaką gramaturę ma materiał wierzchni, z którego wykonana jest odzież. I to właśnie ta gramatura jest takim istotnym elementem. I dlaczego? Tak, jest to dość istotne, ponieważ jest związane z procesem konserwacji, z procesem tarcia, która zachodzi wewnątrz pralki. Czyli im niższa gramatura, tym mniejsze procesy tarcia tam zachodzą, im wyższa gramatura, tym wyższe procesy bardziej silne i agresywne. Następne kryterium to jest, jak długo będzie użytkowana odzież. Tutaj chodzi o ilość prań, którą musi wytrzymać materiał odblaskowy. I trzecie kryterium, jak będzie przebiegać proces konserwacji. Czy to będzie pranie w warunkach domowych, czy chemiczne, czy przemysłowe. Czyli gramatura, ilość prań i rodzaj prania. Czy jeszcze jakieś czwarte kryterium do tego? Tak, pozostaje jeszcze bardzo ważne. Jeżeli mamy już sprecyzowane te 3 kryteria, musimy wiedzieć, czy dobierając materiał odblaskowy na konkretny rodzaj odzieży, czy to będzie odzież zwykła, czy odzież trudnopalna. Co, bo tak sobie jeszcze myślę, bo bardzo fajnie pokazałeś nam kilka podstawowych właściwości materiałów odblaskowych.
właśnie na podstawie kryteriów ich doboru do odzieży. Ale może pokażmy jeszcze jakby temat z drugiej strony i gdybyśmy chcieli podzielić na takie główne grupy materiały odblaskowe ze względu na ich zastosowania i właściwości, jakby to mogło wyglądać? Tak, generalnie wszystkie rodzaje taśm odblaskowych możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to taśmy do naszywania, druga grupa to taśmy termotransferowe, czyli aplikacja poprzez wgrzewanie. Idąc dalej, taśmy odblaskowe mają też inne właściwości. Jedne są trudnopalne, inne tych właściwości nie mają. Następna właściwość to jest, mogą być prane w warunkach domowych, chemicznie czy przemysłowo. Na przykład taśma trudnopalna może być do naszywania i mieć odporność na pranie przemysłowe. Lub inna konfiguracja może być to taśma zwykła do wgrzewania, przeznaczona do prania w warunkach domowych. Tych układów różnych jest dość wiele, w zależności od tego, czego klient, użytkownik oczekuje i w jakich warunkach pracownik pracuje. Proszę zwrócić uwagę na po co aplikować taśmę, która wytrzymuje na przykład 100 cykli prania na ubraniu, którego wytrzymałość jest określona, czy użytkowanie będzie określone na 1 rok i konserwacja będzie przebiegać raz w tygodniu. No, nie ma najmniejszego sensu. Albo taśmę, która jest dedykowana do prania przemysłowego, a odzież, na której będzie aplikowana, będzie prana w warunkach domowych. Aplikując odpowiednią taśmę, mamy gwarancję, że nie dojdzie do jej uszkodzenia. Jednocześnie nie podnosimy kosztów. Rozmawiamy tutaj o produktach, które cechują się bardzo wysoką jakością. I tylko tak dla czystej formalności, ale jednak zapytam, czy produkty, które my oferujemy naszym klientom, posiadają jakieś świadectwa jakości? Oczywiście każda taśma Scotch-Lite spełnia polską i europejską normę PN/EN ISO 20471, która, mówiąc w dużym uproszczeniu, mówi o odblaskowości, oraz w przypadku taśm trudnopalnych polską i europejską normę 469. Ponadto każda taśma posiada odpowiednie świadectwa jakości i dopuszczenia, które są wydawane przez akredytowane jednostki. Takie świadectwa jakości to bardzo istotny temat na polskim rynku, szczególnie w kontekście wielu przetargów. Powiedz mi, czy to prawda, bo spotkałem się z takimi opiniami, że na polskim rynku pojawia się wiele taśm, głównie z rynku azjatyckiego, które takich zaświadczeń jakości nie mają. Właśnie jest odwrotnie. Mają świadectwa jakości i odpowiednie dopuszczenia, czy nazwijmy to dokumenty, które są uznawane na rynku polskim. Natomiast źle jest mówić o konkurencji ale są to niezbyt dobre jakościowo materiały odblaskowe, ponieważ często bywa, że nie spełniają tych wymogów, które są zapisane w ich dokumentach. Tym wątkiem zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej rozmowy. Ja mam takie wrażenie, podsumowując to wszystko, że żeby dobrać odpowiedni materiał odblaskowy do konkretnej odzieży, potrzebujemy naprawdę sporego zestawu informacji. Powiedz, jak my możemy pomóc naszym klientom, żeby ten dobór był odpowiedni i dosyć łatwy? Najlepiej jest zgłosić się do nas. Wiemy, jak czytać specyfikacje, dysponujemy odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają nam na optymalny dobór taśmy. Dziękuję Ci, Piotr, za kolejną dużą dawkę ciekawych informacji na temat materiałów odblaskowych i liczę na to, że spotykamy się w przyszłości w kolejnych odcinkach. Jak najbardziej. Jak widzicie, wymagania rynku zarówno do odzieży roboczej, jak i konsumenckiej są bardzo różne. Dlatego też różne typy taśm odblaskowych możemy do nich dobrać. Pozwoli nam to zaoszczędzić pieniądze, jak i zachować odpowiednią jakość. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zostawcie je oczywiście w komentarzach.
Przy okazji zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube i polubcie nas na Facebooku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!